Hej, porozmawiamy sobie o tym, jak być osobą bardziej atrakcyjną, bo jest to wiedza. To nie jest kwestia tego, czy jesteś przystojny, czy jesteś ładna. To są elementy, które ułatwiają, ale są pewne rzeczy, o których Ci zaraz opowiem, które sprawią, że pomimo braku, powiedzmy, pięknej buzi, czy super atrakcyjnej figury, możesz i będziesz uznawany za osobę atrakcyjną. Ale zanim o tym opowiem, to najpierw małe podsumowanie z tego, co się działo w tym tygodniu, bo w tym tygodniu miałem spotkania z Tobą też. Znaczy te osoby, które były w Olsztynie, w Gdańsku, w Toruniu, w Łodzi i we Wrocławiu. I bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie. Była super fajna atmosfera, kupę fajnej wiedzy dla Ciebie. I tutaj puszczę kawałek nagrania z Wrocławia, żebyś zobaczył, jak było. To są spotkania, które organizuję od 6 lat i dały mi do myślenia w tym roku wybitnie. Dlaczego? Dlatego, że zanim opublikowałem informację, jak już opublikowałem informację o tym, że będzie spotkanie we Wrocławiu, to tak zwani życzliwi zaczęli pisać rozmaite rzeczy na mój temat w internecie. A propos tego, ile to ja zarabiam na tych spotkaniach, co tam się dzieje. Faktem jest to, że wszystkie spotkania, które robiłem przez 6 lat, były spotkaniami bezpłatnymi. Ja sam płaciłem za salę. Przepraszam, w Lublinie 2 razy albo nawet 3 razy organizacja studencka mnie zaprosiła, a tak to za wszystko płaciłem sam. Przez ostatnie 5 dni przejechałem prawie 2000 km. Poświęciłem na to czas i jakieś chamstwo i buractwo pisze jakieś głupoty na mój temat, więc chcę Ci pokazać filmik, jak to w istocie wyglądają spotkania ze mną. Dlaczego? Bo to też jest kwestia atrakcyjności. Zaraz przejdę do atrakcyjności osobistej, a teraz powiem o atrakcyjności publicznej. Bo od mniej więcej 1,5 roku zaczęły się na mój temat pojawiać rozmaite dziwne hejt. Jeden wielki hejt w rozmaitych miejscach w internecie. I chcę Ci pokazać, jak to działa, bo jest coś takiego jak czarny PR. I są osoby albo firmy, którym nie jest na wygodne to, że ktoś tam prowadzi jakąś działalność, bo jest to sprzeczne z ich polityką dochodową, bo przez to ich dochody po prostu maleją, że ktoś daje za darmo jakieś tam informacje, na przykład, skoro inni biorą za to duże pieniądze. I te spotkania, które były w tym roku, przejechałem pół Polski i na żadnym z tych spotkań nie było ani jednej osoby, która mi powiedziała cokolwiek złego. Dlaczego Ci o tym mówię? Dlatego, że widzisz, ponieważ jakoś publicznie się pokazuje, to są osoby, które odbierają mnie też przez to, co znajdą gdzieś w internecie. Więc niech Ci da do myślenia to, jak jest faktycznie na spotkaniach na żywo, na to, co ja faktycznie robię, a to, co na mój temat się pisze czy mówi. Nie jestem od tego, żeby walczyć z kimś, ciągać po sądach, tracić na to czas. Po prostu sobie przemyśl to, co gdzieś tam usłyszysz na mój temat, albo zobaczysz, a jak to jest w istocie. Ok. To jeszcze co do tej atrakcyjności. Dzisiaj widzę, że mi brakuje całe 150 subskrypcji do tego, żeby mieć 190 000. I widzisz, to też jest kwestia odbioru. Gdybym opowiadał rozmaite rzeczy, które opowiadam, mając powiedzmy 1000 czy 2000 subskrypcji, to efekt byłby taki, że niekoniecznie ktoś by wierzył w to, o co mówię. Więc jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to wystarczy po prostu kliknąć zasubskrybuj. Jedyne, co się będzie dziać, to to, że jak nowy filmik się pojawi mój, to dostaniesz o tym powiadomienie. A po tej akcji sprzed Wrocławia hejterów, wiatr wieje, żeby było słychać, co mówię, przed tym spotkaniem we Wrocławiu doszło do mnie w końcu, o co chodzi. Chodzi o to, żeby mi zamknąć gębę. Żebym zaprzestał mojej działalności, bo ktoś dzięki temu zyska, więc czarny PR mocno się wzmocnił. Więc stwierdziłem, że trzeba temu przeciwdziałać w ten sposób, że będę robił 2 albo 3 razy więcej filmików jak do tej pory. Więc osoby, które zlecają na mnie hejt, niech mają do myślenia. Tak to na mnie działa. Ok, to co do samej atrakcyjności, jak Ty na tym, co Ty takiego możesz zrobić, jak Ty możesz zyskać, bo
Dzisiaj w Warszawie 14 stopni, być może za tydzień będzie deszcz, bo mam zawody na Modlinie, wyścigi mam, więc wiem, że prawdopodobnie będzie deszcz, ale dzięki temu może będzie zielono. Ale jak wiosna idzie, to wiele osób chce się zakochać, chce być bardziej atrakcyjną czy atrakcyjną dla płci przeciwnej. I co zrobić? Ok, parę trików. Najpierw parę trików takich zewnętrznych, a potem jeden trik taki wewnętrzny, który Ci tak naprawdę załatwi całą robotę. Co do spraw zewnętrznych, zastanawiamy się, czy nasza buzia jest ładna, czy nasza fryzura jest ładna, czy nie jesteśmy za grubi, za chudzi. I ostatnio czytałem taką książkę, jak ją dokończę, to ją pokażę pewnie. Napisał pan, który podawał rozmaite badania na ten temat i napisał na przykład, że z rozmaitych badań, które on tam cytuje, wynika, że tak naprawdę najbardziej atrakcyjni ludzie dla nas są tacy, którzy są średni. Czyli jeśli się zastanawiasz, czy nie jesteś za gruby albo za chudy, to jest kwestia taka, czy po prostu jesteś przeciętny. Jeśli jesteś grubasem, to będziesz atrakcyjny dla innych osób z dużą tuszą. Jeśli jesteś mega chudy, to dla większości ludzi będziesz nieatrakcyjny. Tak to wygląda. Bo atrakcyjne jest dla nas to, co jest podobne. Albo jeśli my mamy jakiś przekrój społeczeństwa i widzimy po tym, jacy mniej więcej ludzie są, to ta średnia jest dla nas atrakcyjna. Więc jeśli jesteś za gruby, to nie musisz być super szczupły. Po prostu wystarczy, że będziesz średni. Jeśli jesteś super szczupły, odrobinę wypadałoby przytyć, jeśli chcesz być atrakcyjny. Nawet kwestia wzrostu. Jeśli jesteś bardzo wysoki, no dobra, nic z tym nie zrobisz. Jeśli jesteś bardzo niski, to chodź w kapeluszu. Po prostu średni wzrost jest najbardziej atrakcyjny. Nawet widzisz kwestia oczu. Idziesz na randkę, albo jeszcze nie idziesz na randkę, ale podoba Ci się jakaś dziewczyna, która ma niebieskie oczy, a Ty masz ciemne oczy. Najbardziej atrakcyjne oczy to są takie, jak masz Ty sam. Czyli jeśli Ty masz, nie wiem, zielone oczy, a dziewczyna, która Ci się podoba, ma niebieskie oczy, to załóż soczewki niebieskie, żeby mieć takie oczy jak ona. Żeby ona, patrząc na Ciebie, widziała niejako swoje odbicie. Co jeszcze może być dla Ciebie ważne? Dla kobiet. Dla kobiet to jest jedna rzecz, dwie rzeczy, które decydują o takiej największej atrakcyjności kobiet. Jest to tak naprawdę wcięcie w talii. Nie jest kwestia tego, czy masz duży biust, czy masz super długie nogi, piękne włosy, piękną buzię. Chodzi o wcięcie w talii. Jest proporcja 0:7, więc jak sobie zmierzysz proporcję Twojego brzucha do Twojej talii, im bliżej jest 0,7, to jesteś bardziej atrakcyjna dla mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni, jak patrzą na kobietę, to postrzegają pod kątem tego, czy ona potencjalnie będzie w stanie urodzić dzieci. Tak to wygląda. I jak są takie proporcje, to gdzieś tam jest zakodowane w męskim umyśle, w genach mamy coś takiego, że jeśli kobieta ma takie proporcje, to nie będzie mieć problemu z porodem. Tak to po prostu mamy zakodowane. Druga rzecz niezwykle atrakcyjna, ale to i dla mężczyzn, i dla kobiet, jest to kwestia głosu. To jest kwestia głosu i śmiechu. Bo nawet jeśli jesteś niezbyt atrakcyjny fizycznie, nie wiem, za gruby, za chudy, łysy albo z włosami po pas i wydaje Ci się, że przez to jesteś nieatrakcyjny, ale jeśli masz bardzo męski głos, jeśli teraz mówię męski głos, to myślę, że dokładnie wiesz, co to znaczy męski głos. Więc jeśli masz męski głos, albo w przypadku kobiet jest to też kwestia... są kobiety, które mają taki głos, który jest piskliwy i mężczyzn to odrzuca. Tak samo kwestia śmiechu. Jeśli ktoś się śmieje, szczególnie kobiety, jeśli śmieją się w sposób piskliwy, to mężczyzn odrzuca. I można to zmienić. Możesz zmienić swój śmiech, możesz zmienić barwę swojego głosu, można go obniżyć, można go podwyższyć, można z nim zrobić wszystko, tylko jest to kwestia ćwiczeń. Gdybyś poszedł do osoby, do jakiegoś lektora, który uczy tego typu rzeczy, to są rzeczy do nauczenia. Zresztą piosenkarze, piosenkarki, aktorzy, oni ćwiczą non-stop swój głos, bo to jest ich narzędzie pracy i potrafią modulować.
Naprawdę. Dobra. To teraz bardzo ważna rzecz, bo dochodzimy teraz do tego, o czym się mówi, że jak się kogoś poznało i nam się spodobał, to zadziałała chemia. O co chodzi z tą chemią? Z chemią tak naprawdę chodzi, bo to faktycznie chemia działa. Możesz sobie przypomnieć teraz osobę, w której się kiedyś zakochałeś, albo jesteś zakochany i co Ci się spodobało w tej osobie. W większości przypadków chodzi o feromony, chodzi o zapach tej osoby. Jeśli dana osoba Ci ładnie pachnie, nie chodzi o perfumy, bo nawet jak spsikasz się perfumami, i tak będzie czuć Twój naturalny zapach. Więc jeśli Twój naturalny zapach się podoba płci przeciwnej, to Twój wygląd, to jakim samochodem jeździsz, nie ma znaczenia. Znaczenie ma Twój zapach. Albo ma, bo dla części osób, powiedzmy, jest atrakcyjne to, że ktoś ma duże zasoby w postaci na przykład gotówki czy majątku jakiegoś tam. Ale to jest inna sprawa. Co do zapachu. Zapach możesz poprawić. Też w tej książce było pisane, że wystarczy, że przez 2 tygodnie nie będziesz jadła czerwonego mięsa. I toksyny, w czerwonym, jak się spala czerwone mięso, to potem są wydalane toksyny, które po prostu brzydko pachną. Albo nie pachną tak atrakcyjnie, jak wtedy, gdybyś nie jadł tego czerwonego mięsa. Co jest tego efektem? Mamy 2 tygodnie. Za 2 tygodnie może być super fajnie, będziesz chciał poznać, czy będziesz chciała poznać fajnego chłopaka, albo będziesz chciał poznać fajną dziewczynę, to przestań jeść teraz czerwone mięso i zobacz, co się będzie dziać, jak będzie reagować na Ciebie otoczenie po tych 2 tygodniach. Zobaczmy, co się stanie. Teraz ostatnia, najważniejsza sprawa, bo tu powiedziałem o elementach zewnętrznych, które możesz poprawić, a jest jeden element wewnętrzny, który może być na tyle decydujący, że te wszystkie pozostałe elementy będą mieć tyle znaczenia, a główne znaczenie będzie mieć to ostatnie. Co to jest? To jest kwestia tego, na ile Ty się czujesz, na ile Ty się czujesz jako osoba atrakcyjna. Czyli to, jak Ty sam siebie uważasz, na ile jesteś osobą atrakcyjną. Znam kilka osób, które są mega otyłe, ale czują się super atrakcyjne. Znam kilka osób, które są mega szczupłe, ale czują się bardzo atrakcyjne i przyciągają przez to niesamowicie ludzi dookoła. Znam ludzi, którzy mają beznadziejny głos, ale mają w sobie jakąś taką emanację, że przyciągają ludzi. Więc te wszystkie rzeczy, które do tej pory powiedziałem, to jest jakaś tam składowa, ale najważniejsze jest to, na ile Ty się sam czujesz atrakcyjny, na ile Ty się sama czujesz atrakcyjna. Więc jak to można poprawić? To teraz sobie pomyśl, jak Ty się czujesz, jeśli na przykład w piżamie wyjdziesz między ludzi. Dobrze, wiem, że w Polsce ludzie zazwyczaj nie wychodzą w piżamie między ludzi, ale w Singapurze wychodzą. Nie w Singapurze, w Hongkongu. Na pewno pamiętasz sytuację, kiedy nie byłeś ubrany, czy nie byłaś ubrana stosownie do miejsca, gdzie się znajdowałeś. A teraz wyobraź sobie, jak się czujesz, kiedy jesteś super odwalony i idziesz, nie wiem, na wesele, na jakąś tam super okoliczność. Kiedy po prostu wiesz, że wyglądasz super. Takie drobne rzeczy wpływają na Twoją atrakcyjność. Jedni do tego potrzebują kupować super, mega drogie stroje, a innym wystarczy to, że mają na przykład rodzinę, która ich uwielbia, która ich wspiera, albo mają po prostu znajomych, którzy ich uwielbiają i ich komplementują i się dobrze czują w ich towarzystwie. Więc tu jest kwestia dla Ciebie znalezienia takich rzeczy, które sprawiają, że Ty się czujesz atrakcyjny. Dzisiaj za długie by to nagranie było, gdybym opowiadał, jakie takie rzeczy są, ale zrobię konferencję dłuższą, taką godzinę na ten temat. Zresztą robiłem takie konferencje w przeszłości online. Wejdź sobie na stronę atrakcyjność.pl, zostaw tam maila i wyślę Ci informację, kiedy taka konferencja będzie, to opowiem więcej przez godzinę o rozmaitych trikach na ten temat.
Jeszcze mogę Ci powiedzieć tak, bo nie musisz wchodzić na moją konferencję, nie ma problemu, ale są po prostu książki na ten temat. Są książki i na temat tego, jak pracować ze swoim głosem, i są książki na temat mowy ciała, i na temat ogólnie rozmaitych rzeczy, które sprawiają, że człowiek się może czuć atrakcyjny. Powiem Ci, że ja mam w swojej bibliotece przynajmniej 50 książek w tym temacie. Skoro ja znalazłem 50 książek w tym temacie, to znaczy, że nie jest to jakaś wiedza tajemna, nie jest to jakaś wiedza zakazana, tylko ludzie od zawsze chcieli być bardziej lubiani, chcieli być bardziej atrakcyjni i ta wiedza jest dostępna. Więc jeśli Ci zależy na tym, żeby być osobą atrakcyjną, a myślę, że powinno Ci zależeć, bo od tego zależą nie tylko Twoje zarobki, nie tylko to, z jakimi ludźmi Ty się spotykasz, ale po prostu to jest kwestia Twojego samopoczucia, to jest kwestia Twojego poczucia szczęścia, więc chyba warto o to zadbać.